Witajcie moi drodzy widzowie, recenzja moda SFO Scored Earth, czyli SFO Grimhammer. Jeśli chodzi o tego moda, nie ogrywałem tego nie wiadomo ile godzin, setek godzin, ale też dało się zauważyć wiele rzeczy, więc postanowiłem zrobić taką delikatną recenzję. Oczywiście to jest tylko moja opinia, każdy może mieć inną, bo dla każdego inne rzeczy mają większą wartość. Przejdźmy w takim razie po kolei. Jeśli chodzi o jednostki, bo w tym modzie mamy bardzo dużo jednostek dodanych i moim zdaniem dobrze, że są dodane jednostki, bo w podstawce dużo jednostek brakuje, ale mimo wszystko jak sobie przejrzymy po tych nowych jednostkach, jest to trochę dla mnie smutne z tego względu, że jedne na przykład frakcje względu na przykład, nie wiem, Slanesha, frakcja, nie wiem, wampiry, no nie otrzymali powiedzmy jakichś znakomitych jednostek i dalej są na podobnym poziomie, jak to wygląda w podstawce. Jest dużo frakcji, które dostały tam na przykład jakieś ciekawsze jednostki, lepsze zmiany statystyk, jak na przykład, nie wiem, elfy wysokiego rodu, nawet w leśnych elfach dostaliśmy nawet strzelające drzewka, więc to też jest jakaś powiedzmy odmiana. Tak samo jak sobie przejrzymy po potworach, mamy potwory piesze, na przykład większe drzewa strzelające standardowe w walce wręcz, więc trochę tutaj jest pozmienianych, trochę jest tutaj pododawanych. Najważniejszą rzeczą, którą tutaj gdzieś tam ludzie zauważają, no to jest to, że też się w oddziałach pozmieniało, jeśli chodzi o ilość jednostek w oddziale, no bo skaweni teraz wiadomo, jak to skaweni mają więcej tych jednostek, więc fajnie jest odwołane na przykład zachowanie tego, że tych skawenów jednak było bardzo dużo, więc gdzieś tam twórcy zwrócili na to uwagę, więc za to zdecydowany plus. To mi się osobiście nie podoba, jeśli chodzi o jednostki. Wiadomo, jest zwiększone tutaj jakby ilość życia tych jednostek, tylko tak jak mówiłem na początku, niestety wiele frakcji nie dostało dobrych jednostek. Jak sobie zerkniemy na takie wybrzeże wampirów, no to tutaj szczerze powiedziawszy nie ma za specjalnie żadnych zmian, więc to wygląda bardzo słabo. A są frakcje, które właśnie są jako tako słabe, nie mają jakichś dobrych jednostek, jak wybrzeże wampirów, Norska, wampirzy hrabowie, no wiadomo, wampirzy hrabiowie lecą na ilość, więc to co innego, ale też zostały gdzieś tam pomieszane na przykład statystyki, bardzo pomieszane statystyki. Jak na przykład tutaj mamy kulomioty, które otrzymały więcej siły pocisków. Wiadomo, to się gdzieś tam rebalansuje względem wytrzymałości jednostek, która gdzieś tam jest, ale niestety moim zdaniem wychodzi to trochę słabo z tego względu, że przyjrzałem sobie też czary. Jak robiłem ranking czarów, to miałem wszystkie te statystyki, więc łatwo mi przeszło to na przykład sprawdzenie, jak to wygląda w praktyce. I jak sobie teraz zauważymy, zmiany są na pewno tak drastyczne, że na przykład lordowie, bohaterowie mogą zniknąć bardzo szybko z mapy, bo rzucimy sobie na przykład jednego spela. Tak samo strumień na przykład spaczenia u Nurgla teraz zadaje 80 obrażeń. Jest to bardzo dużo obrażeń względem tego, co zadawało w podstawce, a życie nie jest tak wysoko podniesione, więc jeśli chodzi o czary, o jednostki, wygląda to dobrze, bo powiem tak szczerze, plusem na pewno jest to, że tych jednostek jest jednak więcej, mamy jakiś tam szerszy wachlarz do wyboru, ale problemem jest to, że mimo wszystko ta gra nie została zbalansowana względem frakcji. Możemy gdzieś tam balansować, bo mod daje możliwość nawet zarządzania każdą frakcją, jeśli chodzi o jakąś tam siłę, nie siłę. Ale w praktyce, jeśli chodzi jakby o całościowe zrebalansowanie kampanii frakcji, to zdecydowanie moim zdaniem to nie nastąpiło. No niestety dużo frakcji moim zdaniem dostały po dupie bardziej niż na plus. Są frakcje, które są oczywiście na plus. Widziałem też, że Imperium na przykład było tak dosyć mocno zboostowane. To jest właśnie to, że bardziej wydaje mi się, że poświęcili jakby czas na, nie wiem, te frakcje, którymi się gra najwięcej, nie wiem, jakiś tam Imperium, może w Krasnoludach trochę pomieszali, ale czy to jest moim zdaniem dobry efekt, zamierzony efekt? No zamierzony pewnie jest, ale czy to jest dobry efekt? No moim zdaniem bardzo ciężko. Można też stwierdzić, że jednak, żeby zrebalansować 24 frakcji, no to trzeba poświęcić naprawdę mnóstwo czasu, więc tutaj można gdzieś tam jakby nie patrzeć, wytłumaczyć to, że te jednostki, te czary nie są aż tak dobrze przeliczone, bo może być to po prostu, powiem szczerze, może to być prawie niemożliwe do przeliczenia, żeby jakoś to tam wychodziło. Tym bardziej jak grałem niektórymi frakcjami, widziałem ogromne różnice, jeśli chodzi o podstawkę, a o właśnie moda. I to były, powiem szczerze,
raz było na plus, raz było na minus, w praktyce wychodziło to różnie. Ja osobiście mam bardzo dużo przegranych godzin na wanilce i gdzieś te jednostki dosyć znam na wylot, wiem co te jednostki mogą zrobić. W SFO się trochę zmieniło. Teraz też jest bardzo duży nacisk na to, że jednak standardowe same jednostki mają jakby większą władzę pokonania na przykład bohatera, pokonania jednostek, ale na przykład już znowu ilość robi ogromną różnicę, że jednak słabsze jednostki, jak chociażby, nie wiem, takie nurlingi od Nurgla, zdecydowanie zrobią dużą większą robotę niż w podstawce. To jest znowu powiedzmy jakaś zaleta, tylko że teraz Nurgle stały się tak potężne, bo magia została za mocno zboostowana. Jednostek powiedzmy, że oni nie dostali za specjalnie nowych, raczej się tutaj wszystko trzyma przy starych jednostkach, więc to na przykład tak to wygląda. Nie testowałem wszystkich tych frakcji, więc jeśli bym przetestował wszystkie te frakcje, to może bym mógł trochę też więcej powiedzieć o na przykład niektórych frakcjach, ale przy zauważeniu przy niektórych frakcjach jak grałem, no wygląda to trochę dziwnie. I jak dla mnie nie jest to na przykład osobiście zachęcające, mimo że są nowe jednostki, ja osobiście uwielbiam nowe jednostki, jak są dodawane, tylko jakoś szczerze powiedziawszy, te przeliczenia tych żyć, bo to jest po to, żeby wydłużyć te bitwy, żeby stały się bardziej realne, ale to też nie do końca jest szczere, z tego względu, że jak pamiętacie, czary są bardzo potężne w Total War Warhammer 3. Czary miażdżą całe armię, na przykład piechota, no piechota, gdy mamy czary, raczej nic nie robi i tu tak samo, szczerze powiedziawszy, się nie zmieniło, mimo że jest bardzo mocno podwyższone te życie, no to czary dalej miocą jeszcze mocniej, wydaje mi się, że jeszcze więcej czary zadają obrażeń niż w podstawce, co teraz można się zastanowić nad tym, czy taki był efekt, czy jednak ta walka miała być wydłużona, więc tu na przykład są sprzeczne informacje jak dla mnie. Nie przetestowałem też wszystkich jeszcze domen, wszystkich tych zaklęć, jakie tutaj posiadamy, ale po przejrzeniu większości tych zaklęć wygląda to na bardziej przyspieszenie jakby walki, toczenia bitwy, niż na przykład opóźnienie. Mimo że jednak te życie zostało podniesione, to znowu czary zostały prawie dwukrotnie, nawet prawie trzykrotnie podniesione obrażenia i robi to takie dziwne jakby wrażenie, że zerkniemy na życie, dobra, te jednostki mają bardzo dużo życia, ale jak zerkniemy i ustawimy na przykład jednostki pod jakieś zaklęcie, to czarodziej jest teraz w stanie dużo więcej zniszczyć niż wcześniej, a na przykład wojownik ma trochę gorzej z tego względu, że jednostki mają bardzo podbite siły broni, no bo to jest wiadomo założenie względem tego, że jednak jednostki mają więcej wytrzymałości, ale względem lordów, lordowie nie mają więcej wytrzymałości, a wręcz z tego co zauważyłem mają czasem nawet mniej, no nie licząc Kugata, który ma 30 000 życia, to mają czasem po prostu mniej i są bardziej narażeni na pokonanie. Bohaterowie, wojownicy stracili, jakby mnie patrzeć, moc, jak dla mnie. Nie wiem, jak to będzie w przeliczeniu automatu, bo aż tak wiele nie poświęciłem, żeby puszczać na przykład całe serie bohaterów na automat, ale względem tego, jak będą walczyć w zwarciu, czyli bohaterowie, którzy walczą w zwarciu, lordowie, którzy walczą w zwarciu, będą mieć zdecydowanie trudniej, będą większe obrażenia oczywiście otrzymywali, a czarodzieje dostali moim zdaniem takiego mocniejszego buffa, gdyż zaklęcia są mega podbite, mimo że jest tam trochę droższy koszt tej many, to i tak się przekłada na to, że czarami jesteśmy w stanie zniszczyć o wiele więcej armii niż w podstawce. Przejdźmy zatem trochę na omówienie kampanii, jak to wygląda w praktyce. Jeśli chodzi o automat, wydaje mi się, że automat się zdecydowanie poprawił w niektórych frakcjach. Nawet przy takich skawenach już automat wychodzi dużo lepiej, bo jednak liczebność robi, jakby nie patrzeć, robotę, bo jednak obrażenia są skalowane przez liczebność jednostek. Jest jedna rzecz, która mi się zdecydowanie nie podoba. Oblężenia na przykład standardowych osad są bardzo długie. Jednostki, które dostajemy do garnizonów są bardzo mocne. Ja wiem, że to było na zasadzie tego, żeby jednak te osady były jakby bardziej bronione, żeby jednak się nie dawały na przykład najłatwiejszym jednostkom pokonywać. Tylko pamiętajmy też to, że jeśli wykona się jakiś tam bunt, no atakuje to wiadomo standardowo stolicę, nie osadę. Ale mimo wszystko te garnizony musimy na większości frakcjach toczyć każdą bitwę, co dla mnie jest osobiście udręką, bo ja lubię podbijać, nie wiem, z pół świata, cały świat i myśląc o tym, że muszę każdy garnizon, każdą walkę toczyć, to by mnie po prostu coś zalało. Ja wiem, że jest dużo zwolenników, którzy lubią toczyć każdą bitwę, ale ja jestem bardziej z takich osób praktycznych, że wolę stworzyć faktycznie dobrą armię i żeby ona sobie dawała radę i zajmowała ten garnizon,
I przy tym oczywiście nie traciła połowy jednostek na najsłabszym garnizonie, gdyż są tam, nie wiem, 3 dobre jednostki, a reszta to jakaś hołota. Więc ja też patrzę pod tym kątem, dlatego mówiłem też na samym początku, że dla niektórych jedna rzecz może być zaletą, dla drugich wadą. Dla mnie osobiście tak mocne przebijanie tych garnizonów, no to jest zdecydowanie wada. To jest na pewno wada, bo niestety to wydłuża tak naprawdę kampanię. Gdy gramy na Imperiach Nieśmiertelnych i chcemy zdominować połowę świata, no zajmie to po prostu setki godzin na jednej frakcji. No nie oszukujmy się, bo jak będziemy toczyć każdą bitwę, no to będzie to po prostu moim zdaniem monotonne, ciężkie i jak dla mnie to jest akurat bardziej na minus niż na plus. Tym bardziej, że jeśli sobie zerkniecie, nie wiem czy testowaliście czy nie, bo najprościej to widać na przykład na ograch. Jeśli zaatakujemy obóz ogrów, oni oczywiście, czy to jest obóz, czy to jest miasto, mają podbite od razu wieżyczki. Są wybudowane na przykład na drugim poziomie, na pierwszym poziomie, mają zdecydowanie komputer zboostowane te staty. I taka jedna wieżyczka teraz jest w stanie rozwalić nawet 2 oddziały, co w praktyce w wanilce nie było możliwe, żeby nawet pół oddziału rozwaliła. No to tutaj jest w stanie rozwalić 2 oddziały, a patrząc na to, że armia robi o wiele mniejsze straty niż sama wieżyczka. Czy to jest dobre założenie? Z jednej strony tak, bo jednak to jest obóz, on powinien mieć jakieś bonusy, ale z drugiej strony, żeby jednak jedna wieżyczka rozwaliła 2 oddziały w momencie, to nie jest coś moim zdaniem dobrze wskazane. Na pewno jest dobre to, że też zrobili coś takiego na tej zasadzie, że jak walczycie i sobie stoczycie tam bitwę, no nie wiem, czy akurat ten Skaven sobie da radę tutaj z tą bitwą, ale jak stoczycie sobie bitwę, wiecie, Skaven ma dosyć dobre przeliczenie tutaj, i jak sobie stoczycie tą bitwę, to mamy bardziej zboostowane leczenie armii. To jest akurat zdecydowany plus. Mamy jakby poprzerabiania te mechaniki, z tego co zauważyłem, niektóre frakcje mają inne niż w podstawce i to jest moim zdaniem plus. Dużo rzeczy jest na pewno tutaj plusem w tym modzie, więc ja osobiście oceniam dobrze tego moda, patrzę pozytywnie na niego i jestem na pewno w stanie przetestować więcej tych frakcji, żeby zajrzeć, jak głęboko tutaj pozmieniali to wszystko. Ale jest wiele rzeczy, których mnie po prostu odrzuca, jak to, że frakcje, którymi na przykład chciałbym więcej pograć, bo w wanilce mają mało jednostek i są takie mniej atrakcyjne, to tutaj niestety dalej zostają mniej atrakcyjne i to mnie zdecydowanie boli. No jest strasznie duży nacisk na jednak Imperia, Kataje, tak samo, nie wiem, Krasnoludy. Są frakcje, które są zdecydowanie bardziej boostowane, i to jest niestety słabe. Mam nadzieję, że to się zmieni i to w trakcie modów, i to w trakcie standardowej po prostu gry na wanilce. Więc mam nadzieję, że to tak będzie zmierzać w tą zdecydowanie stronę. Mamy dużo rzeczy, których jest faktycznie na plus. To na przykład nowe jednostki, które mają ciekawe zastosowanie. Wiadomo, pamiętajcie, że wszystkie prawie tam statystyki tych jednostek są pozmieniane, na przykład mają więcej obrażeń, ale mniej zasięgu, więcej zasięgu, mniej obrażeń, no bo takie rzeczy gdzieś tam pozmieniali względem balansu, ale ja osobiście, jak mam być szczery, nie czuję tego balansu, jeśli chodzi o te jednostki, nie czuję balansu kampanii, więc za to zdecydowanie dla mnie minusy. Z tego względu, że ja osobiście, jeśli ktoś mówi, że jest rebalansowane, no to dla mnie to jest zrebalansowane pod każdym kątem, a nie, że to jest zrebalansowane na przykład 2 frakcje, no bo wtedy jedno z drugim się dla mnie gryzie i to nie jest jak dla mnie zdecydowanie duży plus. Więc ja wolę osobiście pod tym kątem, że były zmiany, ale nie, że to jest rebalansowane, że cała kampania jest ok, bo zdecydowanie nie jest ok. Poziom trudności został tutaj podniesiony, bo z tego co widziałem też gdzieś to było mówione, że było jednak zmienione. Poziom trudności ciężko jest stwierdzić z tego względu, że po pierwsze wchodzą patche ze standardu, po drugie oni też to tam patchują i ciężko jest wychwycić to z tego względu, bo doszły nowe jednostki, pozmieniały się statystyki, więc musiałbym ograć co najmniej z 5-10 kampanii na wiele tur, co najmniej 100-150 tur, żeby zobaczyć jak to wygląda w praktyce z balansem. Jedynie możemy sobie sprawdzić na zasadzie automatu, puścić ileś tam tur i zobaczyć jak komputer sobie radzi, czy te frakcje na przykład w podstawce radzą sobie tak samo jak w modzie i na odwrót. Wtedy to by można było też uznać jak na przykład komputer reaguje, jakie komputer ma zmiany. No bo w poziomu trudności możemy też określić to, że zostały tutaj pozmieniane
Z tego co pamiętam też budynki, czyli mamy więcej kasy, jakaś ekonomia jest pozmieniana, kontrola jest oczywiście pozmieniana, są dodatkowe bonusy, co ileś tam tur względem na przykład, nie wiem, dostajemy boosta, nie wiem, do chodzenia, dostajemy boosta do kontroli, boosta do rozwoju, takie rzeczy są gdzieś tam pozmieniane. Więc tutaj ciężko byłoby to wszystko gdzieś tam zaobserwować, wszystko zebrać do kupy i zrobić z tego taki porządny, dwugodzinny film, bo sądzę, że po przetestowaniu wszystkich frakcji, po przetestowaniu wielu mechanik trzeba by zrobić naprawdę taki porządny, duży materiał, no ale do tego trzeba by po pierwsze mieć setki godzin w modzie, żeby jednak każdą frakcję no poświęcić tam z 20 godzin co najmniej na każdą frakcję i ograć ją zdecydowanie, więc mnożąc 20 godzin na 24, no to mamy prawie 500 godzin, więc no zdecydowanie dużo czasu. Ja też zauważam takie dużo rzeczy od razu i tak samo przez to, że robiłem rankingi jednostek, robiłem rankingi czarów, bohaterów, lordów, to widziałem po prostu, bardzo łatwo mi jest porównać względem wanilki a moda i zobaczyć na przykład różnice, bo wiedziałem na przykład co w jednostkach w wanilce jest nie tak i jakie statystyki zdecydowanie niszczą niektóre jednostki. I w drugą stronę, czyli na modzie też jest to bardziej widoczne, bo przejrzałem sobie te wszystkie jakby postacie, te wszystkie mopki, stworki i widzę jak to po prostu wygląda w praktyce. Ja osobiście oceniam tego moda na takie 8, no 7,5 powiedzmy na 10. To jest zdecydowanie moja opinia. Dużo z tej opinii zależało od tego, że no niestety minusem jest to, że tak jak mówię, dużo frakcji jest pominiętych, a te frakcje, szczerze powiedziawszy, mogłyby coś zacząć robić na świecie, a dalej są pomijane i dalej są po prostu takim powiedzmy śmieciem, bo są frakcje, które zdecydowanie są niegrywalne i gra się nimi strasznie pod górkę. Wiadomo, można sobie to uzasadnić, że jak ktoś chce wyzwanie, to niech sobie pogra, tylko że potem granie 3 jednostkami przez całą grę to jest trochę jak dla mnie słabe, nie ma jakby większego zastosowania. A niestety takie frakcje są, że mamy 3 jednostki, które mają zdecydowaną przewagę, a reszta jednostek to po prostu są, bo są. Wiadomo, można tak porównać z dużą ilością frakcji. Na przykład Imperium sobie zrekrutujemy same jednostki lądowe, jakąś kawalerię, czołgi i elo. Tak samo krasnoludy zrobimy sobie statki podniebne, żelazne smoki, jakiś tam powiedzmy, nie wiem, siekacze goblinów i też elo, bo na tej zasadzie to tak możemy też traktować. Tutaj zdecydowany minus za te garnizony. No, te garnizony jak dla mnie są strasznie niezbalansowane i bardzo to moim zdaniem zniechęca do dłuższej rozgrywki, bo jak sobie na początku podbijacie, tak, zajmiecie sobie trochę tych osad, to może to sprawić wrażenie, o fajnie, jest wyzwanie, fajnie, trzeba powalczyć o te osady, ale jak zaczniecie walczyć na większą skalę, to zacznie to was po prostu irytować, kampanie zostaną porzucone i to jest właśnie problem ogólnie Warhammera 3, z tego względu, że po jakimś czasie jest albo tak, że komputer już nie daje nam w ogóle rady i to na przykład niszczy nam kampanię i nam się po prostu nudzi, albo z drugiej strony znowu musimy poświęcać, jeśli chcemy zrobić dominację, musimy każdą jedną durną osadę zajmować i walczyć tą walkę i to jest moim zdaniem też zdecydowany minus. Więc jak dla mnie, szczerze powiedziawszy 7,5 to jest moja ocena tego moda. Oczywiście jeszcze będę pewnie wracał do tego moda, więc możliwe, że będę coś tam jeszcze więcej oceniał, robił jakąś po prostu reworka, jeśli przetestuję więcej oczywiście też tych frakcji. Dzięki w takim razie za oglądanie, jeśli wam się podobało dajcie lajka, dajcie suba i dajcie oczywiście jakiś komentarz, bo mogą być tutaj osoby na kanale, które ogrywają bardzo dużo tego moda, więc mogą też wyłapać niektóre rzeczy, których mogę się na przykład mylić, bo nie wiem, moje założenie było takie po tam jakichś tam w testach, a ktoś na przykład więcej grał, więc mógł mieć też inne spostrzeżenia. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!